niestety wszystko ma swoje wady, zalety. Chyba jest to jakieś popularne miejsce lokalsów. No ale nic. Jest późna godzina, 22, muszę rozbijać obóz. Mam nadzieję, że nie będę miał jakiejś dziwnej pobudki nad ranem. Witajcie widzowie. Zaczynam moją mazurską przygodę, 260 km. Większe miasta jakie zahaczę to będzie Mrągowo, Ryn i Giżycko, a potem gdzieś tam między jeziorami na Przełaj. Nie będę jechał żadnymi tam szlakami rowerowymi czy coś, po prostu swoja autorska trasa wytyczona w komucie. No i zobaczymy. Możliwe, że też sobie będę modyfikował trochę trasę. Bo to ma być bardziej taka włóczęga po Mazurach. Że mamy aktualnie sobota rano, godzina 8. Mam jeszcze właśnie całą sobotę, całą niedzielę i jeszcze również poniedziałek, ale zobaczymy jak tam się potoczy. Czy będę do domu wracał w niedzielę, czy w poniedziałek. Okaże się, że ja już jestem po śniadaniu. Czekam na kawę. No i w ogóle już dobre demony wyprawowe czuwają nade mną. Pierwsza bardzo zacna miejscówka. Ogólnie wzbudzała moje wątpliwości, bo znalazłem dopalone ognisko
dobrze nie ugaszone, czyli prawdopodobnie jacyś lokalsi tu siedzieli i coś tam pili, dlatego ja tak trochę wolę unikać takich miejsc. No mówię, w takich sytuacjach bardziej przewidywalne są zwierzęta niż ludzie. No ale koniec końców zaryzykowałem, rozbiłem się tu i nie żałuję. W ogóle jak skręciłem w tą drogę, która niby tu prowadziła właśnie do tego miejsca, to najpierw w ogóle na jakichś torfach wylądowałem. No a potem właśnie przy jeziorze taki las strasznie... No w ogóle bym namiotem się nie rozbił, bo pełno jakichś tam drobnych drzewek, w ogóle taki strasznie gęsty ten las i strasznie pofałdowany. No także szukania miejsca na biwak po nocy nie polecam. Kawa nad jeziorem. To mi się nigdy nie znudzi. Dobrze by było wspomnieć, gdzie ja jestem w ogóle, bo ogólnie to przyjechałem samochodem do miejscowości Słupy. To jest taka miejscowość za Olsztynem. No i co? No i teraz jestem nad jeziorem Wadąg. No, praktycznie zrobiłem tam zakupy w okolicznym sklepie, no i praktycznie nie wiem ile, 4 km, 5 km zajęło mi właśnie przyjechanie na te miejsce. No. Tylko że trochę późno już było, ale no tak wyszło. Także dopiję kawę, nie będę wam tu siorbał. I zaczynam moją włóczęgę po Mazurach. Już nie mogę się doczekać. Ale z drugiej strony też żal jechać z tak fajnej miejscówki. Jeszcze mały update pogodowy. W ogóle strasznie rzeźki weekend ma być. No mamy koniec kwietnia. Dzisiaj temperatura w nocy była w okolicach zera. I o godzinie 12 ma być tam 9-10 stopni. Czyli dosyć rzeźko. I w ogóle tak pogoda będzie się przez ten weekend tak to kształtować. Tam do 14 to będzie maks. No i w nocy właśnie w okolicach 1-2 stopni. W zależności pewnie od miejsca. Pewnie gdzieniegdzie nawet drobne przymrozki mogą być. A dobrze, bo chociaż komarów nie ma. Drogi pamiętniczku, ja już gotowy do drogi. Mazurska przygoda. Aż żal stąd odjeżdżać. Chyba jeszcze nigdy się tak długo nie zbierałem z biwaku. Zacne miejsce.
końcu na trasie. Jak to moja 6-letnia córka mówi, 7 po 9. Dokładnie mamy 9:30. Dalej rzeźko. Stąd jeszcze puchówka. Ale pewnie niebawem ją zrzucę. Jeszcze wczoraj w nocy rezerwowałem puchówkę. Znowu pióra się posypały. Wjeżdżam na szlak. Który zaczyna się właśnie tutaj. A jak tak się zaczyna, to strach pomyśleć, co będzie dalej. I Umswald. Teraz jadę w stronę Barczewa, jeżeli ktoś by był ciekawy. Troszkę jakby wieje. Górki i góreczki. Na podjazdach się grzeje i tak sobie rozmyślam, czy nie ściągnąć w końcu puchówki. Choć nadal jest bardzo rzeźko. Niech was te słońce nie zmyli. Jadę bez rękawic, ale ręce szczypią na zjazdach.
Jeszcze zapomniałem o takiej dosyć sporym mieście jak Biskupiec, do którego mam właśnie teraz 20 km auto. No i pierwsze wnioski są takie, że zabrałem za dużo jedzenia do plecaka i troszeczkę mi ciąży, także zrobię sobie tu małą przerwę, zjem troszkę więcej niż powinienem. No i za dużo jedzenia takiego biwakowego zabrałem, takie sosy, kurczak z czymś tam, chociaż myślałem, że jeszcze jest tam to z jakimś ryżem, czy tam z makaronem, czy z czymś tam, ale to jest po prostu zwykły sos. I na biwaku po prostu jakby wkruszyłem sobie w to bułkę. Tak zjadłem. Słoik bigosu zabrałem. Go w sumie przypadkiem jakoś wziąłem, nie wiem. No ale zjadłem ten bigos rano na śniadanie. No właśnie. Pusty słoik mam w plecaku. Muszę go wyrzucić. No, także na razie takie problemy bikepackingowe. Ciężko się pije z tego bidonu. Ze sklepu na D. Jednak w takie zimno nie warto się zatrzymywać, bo tak teraz mocno odczuwam zimno, że szok. Brr. Marznę. Gdzieś tu w lewo. Chyba tu. O! I o to mi chodziło. Teraz spora górka. Zobaczymy, czy 40-48 z obciążonym rowerem da radę. A jest tu gdzieś z 12%. I elegancko. Chyba jakiś pierwszy bubel mojej trasy. Może i nie. Tam jechałem jakąś zacną ścieżką rowerową. Może i to jest ta mazurska pętla nawet. No ale dobra, ja tu wjeżdżam na serwisówkę. I jadę dalej w stronę, no najpierw Biskupiec, potem Mrągowo. Się tego nie spodziewałem.
dobry. Jaki klimat. Ale po prostu bajka. Tak sobie to wyobrażałem właśnie. Chyba stał jakiś dwór, w którym nie ma wcale już śladu, tylko zostały właśnie takie schody. Wstawaj, Romeciku. O! Kurde, przytyło ci się. Zboczyłem z trasy, ale jaki kościółek w ogóle.
Trochę mi się nie uśmiecha w te piaski jechać. Ten Biskupiec jakoś tak szybko minąłem. W sumie nawet nie zjechałem do tego Biskupca, go objechałem. Teraz kieruję się na Mrągowo. Aktualnie mały pit stop na batona i wodę. Jaka dziwna pogoda. Świeci słońce, a jest tak zimno. Jest już dochodzi 15, a jest ciągle tam z 10-12 stopni. Wow. Po takich pit stopach to zawsze zakładam rękawiczki, bo już jest mi bardzo zimno. O, wjeżdżam do cywilizacji. Bagiennice małe. Tak sobie jadę i już Mrągowo. Co ja chcę z tego Mrągowa? Mi się wydaje, że chyba nic. Zobaczę. Chyba by wypił kawę. Zjadł hot doga. Jak widzę Orlen, nigdy nie mogę się oprzeć. Baterie naładowane. W sensie te moje, bo gniazdka nie działały. Chciałem telefon naładować, bo coś szybko bateria mi schodzi. A mam wszystko powłączane, chyba już telefon mi się kończy. No dobra, następny cel Ryn.
Nie wiem, przejeżdżałem obok tej łąki i miałem niepohamowaną chęć położyć się na niej. Ten wypad to nie kilometry, to droga. Tego nie da się opisać słowami. Gmina Ryn, powiat giżycki. Dochodzi godzina 17. W Rynie będę musiał kupić sobie parę bułek. No i w zasadzie chyba to wszystko. I może parę batonów. W sumie nie mam żadnego. Wody jeszcze mam dużo. Czyli listę zakupów mam już obmyśloną. Teraz tylko dojechać do tego Rynu. A potem to już gdzie noga poniesie. Za Giżyckiem gdzieś tam się rozbije. Na 100 którymś kilometrze. Tylko jeszcze nie wiem, czy na 110, 120, 130, czy dowiemy się w praniu. Tak wychodzi na to, że jadę do tego Rynu ścieżką mazurskiej pętli rowerowej. Jeszcze niedawno było rozwidlenie, mogłem jechać na Mikołajki. No ale ja jadę na Ryn. 8 km do Rynu. Widoczki widoczkami, ale ja nie mam bułek żadnych. Zapasy zrobione, można jechać dalej. Kierunek Giżycko. No i tam będę jakby okrążał jezioro Niegocin. No i praktycznie jak objadę te jezioro, no to rozpocznie się mój powrót. No i gdzieś tam się rozbije, tylko że jeszcze nie wiem gdzie. Jaki ładny łoś. Stoję sobie gdzieś w środku lasu, 200 km od domu i jem parówkę. I czuję jakiś wewnętrzny spokój.
Znowu takie piękne aleje drzew, bezkresne pola, łąki. No po prostu uwielbiam tu być. Jaki dziwny, zapomniany asfalt, który zaczął się płytami betonowymi, a teraz przechodzi w polną drogę. Nie, jeszcze jest asfalt. Nawrót. Dochodzi 7:19. A jeszcze do Giżycka mam tam, w sumie nie wiem ile nawet, z 15-20 km. Trochę mnie martwią te tereny, bo jeżeli tak będzie cały czas, tak będzie krajobraz wyglądał, no to będzie słabo, żeby się gdzieś rozbić. A na jakiejś otwartej łące to mi się troszkę nie uśmiecha. Najlepiej by było nad jakimś jeziorem, jakieś miejsce w lesie ukryte. Oby się udało. Zresztą zazwyczaj się udawało, to dlaczego teraz miałoby się nie udać? Ogólnie to już temperatura dosyć mocno spada. No i ten wiatr. Trzeba będzie kalesony założyć, ale trochę mi się nie chce. Zbliżam się do Giżycka, ale to będzie tylko taki pusty przelot, bo w sumie nawet nie mam czasu, żeby sobie pojeździć, trochę popatrzeć. Muszę szybko wyjechać z miasta i zacząć szukać miejsca biwakowego, bo dochodzi 20 i mam mało światła. Że można powiedzieć, że mam wszystko oprócz miejsca biwakowego. Ja ogólnie przejeżdżam obok twierdzy Bojen, tam widzieliście ją troszeczkę z ujęć z drona. Ups. Twierdza Bojen. Mam do niej duży sentyment, bo przyjeżdżałem tu na zloty ASG, jak byłem jeszcze niedzielnym komandosem. Fajne chwile spędzone tutaj.
zamknięte. Miałem nie zwiedzać. Ale naprawdę czuję sentyment do tej twierdzy. Dużo wspomnień fajnych. Strasznie opustoszałe te miasta, albo mi się wydaje. Wyjeżdżam z Giżycka. Za mną McDonald's. Ale to by był grzech tam pójść, bo mam tyle jedzenia, muszę to zjeść. Teraz jakieś fajne miejsce poproszę. Co niektórzy mają problem ze Strobo, ale używam go dlatego, że bierze mnie bateria, cały czas jestem widoczny. No w nocy normalne już włączę na tryb ciągły. I to tyle. Krótko i zwięźle. O, miałem skręcić w lewo. Dobra, gdzieś tu będzie przebitka. A tak bym miał prostą drogę, teraz mam podjazd. I to jest ten bikepacking, który lubię. Zaraz robi się ciemno. Ja jestem w takich terenach, że w ogóle nie mogę nic zrobić, ani się rozbić, ani nic. I zaczyna się robić nerwowo. Znaczy robiłoby się, ale to jest właśnie cała kwintesencja takiej jazdy. Ten dreszczyk emocji. Dobra, będę sobie jechał. Będę sobie jechał. Akurat mam szuterek. Wyłączę lampkę, bo no bo i tak tu nikt nie jeździ. Tu. Dalej jakieś pastwiska, pola. Ja się pytam, gdzie jest las. Cały czas jadę jakimś nasypem kolejowym. Ale widzę, że jest jakiś mocny skręt w prawo. To może się pojawi jakiś las. Powiem tak, widzę tu fajny brzozowy lasek. Ale jeszcze spojrzę sobie w Google Mapy, może coś fajniejszego znajdę. Kurde, pełno jakichś kijków. Jest jedna złota zasada. Nie najeżdżaj kijka od końców, tylko środkiem. Wtedy skubaniec ci wejdzie w hak przerzutki i będzie pozamiatane. Dobra, potencjalne miejsce biwakowe, takie moje wymarzone, to będzie za 10 km. Czyli jadę.
muszę lampkę użyć dodatkową, bo mało widzę, a muszę dużo widzieć. Niestety jakieś takie dziwne obniżenie terenu jest. Boję się, żeby jakieś tam bagna nie były. W ogóle takie jakieś krzaczory w ogóle takie. Muszę jechać dalej. Jeszcze ostatni taki las jest i praktycznie już zero nadziei. Że albo tam, albo wcale. No, musi być tam, bo żebym troszkę odpoczął, coś zjadł ciepłego. Chyba jestem uratowany. Kurde, ale wiatr tu niemiłosierny jest. Ale te fale złowrogo wyglądają. Nie chciałbym być tam na jakimś pontonie bądź statku, bądź cokolwiek czym. Jakiś tam cennik jest. Dzień dobry, jestem na pańskim polu namiotowym. I to, a blikę można przelać, tam tą dychę? No dobra, to ja zaraz tam przeleję. Dobra, tylko że niech pan wiatr wyłączy, bo mocno wieje. No dobra. Dobra, to dzięki, zaraz. Sam rowerem, no tak trochę, no tak wyszło. Ale ten wiatr tu daje. Ten namiot. Musiałem tak się postarać i go spiąć, przypiąć, żeby bardzo dolegał do ziemi. Żeby mi tu nie podgrzewało. I tak troszkę podwiewa, ale nieźle. Także dzień kończę z wynikiem 130 kilku kilometrów, bo nie spojrzałem nawet na łachu. Tak się przejąłem tym wiatrem. Lubię wracać na te Mazury. Tutaj właśnie Giżycko, Mrągowo. Akurat Rucianych nic nie było. Ale zawsze właśnie można fajne znaleźć. Fajne szutry gdzieś tam między łąkami, polami, lasami, między jeziorami. No uwielbiam. Także kończę moją kolację i powoli idę spać. Już dochodzi która? 10:30. Trochę długo rozbijałem namiot na tym wietrze. Mam nadzieję, że mi namiot nie odleci. Dobra, kładę się spać. Jestem padnięty. Do jutra. Jeszcze chyba nigdy tak luksusowo nie miałem.
Ciepło się robi na słońcu. Dzisiaj może będzie cieplejszy dzień. Oby, bo wczoraj to wymarzłem już pod koniec dnia. Jeszcze do tego ten masakralny wiatr od jeziora. Od jeziora Niegocin. Ale przez ten wiatr to spałem jak zabity. Obudziłem się o 9 godzinie. Aktualnie mamy 10. No i co teraz? W ogóle jak ta moja trasa będzie przebiegać? No chyba będzie teraz bardziej dzika, mi się wydaje. Dzisiaj zahaczymy o Mikołajki. No i tutaj jakimiś lasami, bocznymi drogami miniemy Mrągowo. I potem znowu kawałek serwisówką przy Biskupcu. I do Olsztyna. Chciałbym trochę więcej przejechać, więcej zobaczyć i o normalnej godzinie być w domu. Dobra, rozgrzała mi ta kawa i te słońce. W ogóle, bo to jest pole namiotowe, to jest pełno ławeczek, jakoś tak nie jestem zwyczajny chyba nawet siedzieć przy takim czymś. Siedzę tu sobie w otoczeniu moich gratów. No i romecika. No, zawsze najgorsze to składanie całego Majdanu. Ale to już można powiedzieć jest taka rutyna obozowa. Co idzie pierwsze, co drugie. No ale niby nic nie ma, a trochę tego jest. Już śpiwór i materac spakowałem. Jeszcze mata i elektronika. Najwięcej tutaj elektroniki. Lewą ręką nie umiem. Kolejny dzień. Tak jakby trzeci, ale jazdy drugi. Mazurskie przygody. Co nam przyniesie ten dzień? To się okaże, trzeba kręcić. Póki co pogoda dopisuje, ale chyba jest wyraźnie cieplej. Choć czuć jeszcze taką chłodnawą bryzę, ale jest o niebo lepiej niż wczoraj. To mnie cieszy. W ogóle godzina to kryminał, 10:30. Muszę zrobić przemeblowanie w warstwach, bo się robi ciepło. Musiałem podłączyć łachu, bo no bateria bo dość szybko schodziła, a potem się zorientowałem, że podświetlenie było włączone.
No. Takie małe niuanse trzeba uważać. Ale dobrze, że szare komórki zadziałały, bo w sumie to w tym słońcu nawet nie było widać, że jest podświetlenie włączone. Dobra, odbijamy na Mikołajki. Nie wiem, czy ta temperatura się zmienia, czy co? Znowu chłodno tu w cieniu, kurde, po palcach ciągnie. Od razu lepiej. Jakieś ławeczki, może sobie hałwę zjem. I po środku ja. Medytuję. Koniec dobrego. Same puste opakowania. O! Zapomniałem o tym. Dobra, chyba czas zjeść ten pasztet. Zmęczony pasztet i bułka. Takie śniadanie pod sosną. Już trochę sucha ta bułka. Ale nie ma co wybrzydzać. Zbliżam się do Mikołajek, mam jakieś 10-15 km. Co ja bym tam chciał? Na pewno muszę u zapasów uzupełnić, bo już nie mam praktycznie nic. Ten pasztet i ta bułka i te Pepsi to jest wszystko, co mam oprócz wody. No i ruszę dalej. W ogóle tak się czuję teraz jak w jakiejś, nie wiem, grze RPG. Ja w ogóle byłem fanem takich gier role playing games. Ale tam sobie się chodziło, zbierało zapasy, wykonywało jakieś zadania, zabijało potwory.
Akurat potworów nie muszę zabijać, ale właśnie tu są takie elementy, których trzeba pilnować, monitorować, analizować. To jest naprawdę fajne w tym wszystkim. No i w ogóle tak te większe miasta jakoś tak dosyć szybko zdobywam, jakoś tak, nie wiem, jeżdżę pomiędzy nimi. Za chwilę będą Mikołajki, potem już chyba nie będzie. Potem następne duże miasto to będzie Biskupiec znowu na tej serwisówce, ale to do Biskupca nie jadę, bo to już na powrocie. No. Ale dzisiaj fajnie się jedzie. Minimalnie cieplej. Minimalnie. No i wiatru takiego nie ma jak wczoraj. Jest idealnie. Dobra, koniec tego gadania, trzeba jeść. Mikołajki. Dobra, trzeba jakieś małe zakupy zrobić. Wow. Że jestem tutaj już w jakimś lasku za Mikołajkami. Trochę dłużej posiedziałem na Orlenie, bo powerbanka musiałem naładować, bo wziąłem jednego 10 000 mAh. No i wiedziałem, że to będzie za mało, bo mój drugi powerbank taki sam no już postanowił się, spuchnął mi i w ogóle nie ładował, nie trzymał prądu. No i niestety byłem zmuszony pojechać z jednym. Także właśnie bardzo roztropnie jakby rozprowadzać ten prąd pomiędzy urządzeniami, że nie ładuję ich do końca. GPS-a Wahoo trochę podładowałem za 20%, telefon za 20%, jedną baterię do kamerki, że teraz już jestem w dobrej sytuacji, bo właśnie ten powerbank podładowałem, bo już miałem na wykończeniu. Że jeden problem z głowy mniej. O,
Wjechałem na jakąś autostradę szutrową. Aż muszę to zobaczyć. Jaka zgrabna tama łobrów. Jak ładnie spiętrzyły rzeczkę. Wstawaj, Romaciku. Jedziemy dalej. O, nie mi uciekasz. O, widokowo teraz jest. Co widziałem w bajce. Łąki, w oddali lasy. Brak piasku na drodze. Bardzo przyjemnie się jedzie. Pojechałoby się w prawo, ale muszę jechać prosto. Nie bez powodu wybrałem dąb, żeby sobie posiedzieć przy nim i się zregenerować. Ale tu właśnie wujek Google przychodzi z pomocą i z formułką. Więc dąb jest silnym generatorem pozytywnej energii i przyczynia się do poprawy funkcjonowania mózgu. Działa również antystresowo. Dodatkowo dąb poprawia krążenie krwi oraz skraca okres wychodzenia z choroby. Już czuję, że jestem taki odstresowany.
dobijam 60 km. Znaczy już mam 60. No i co? I teraz praktycznie pozostał mi powrót do samochodu. Samochód mam tak jakby na przedmieściach Olsztyna. To by było na tyle. Mazurskie przygody, 124 na liczniku i jakieś 2 km do samochodu. To była piękna przygoda. Było wszystko to, co chciałem, czyli biwaki nad jeziorem, jakieś leśne szuterki premium, jakieś takie fajne techniczne odcinki, opuszczone drogi między polami. Łącznie wyszło 250 km. W sumie więcej statystyk nie mam, ale to nie był przejazd na statystyki. Tu właśnie chodziło o to, by poczuć te Mazury. Poczuć właśnie tą drogę. Co myślę, że się udało. Także dzięki, że dotrwałeś do końca tego filmu. I zapraszam na kolejne. Na razie. Ma swoje priorytety, niestety.